Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Ostatnio uruchomiliśmy zupełnie nowy cykl spotkań, który nazwaliśmy po prostu kolarskimi rozmowami. Cykl ów polega na tym, że zapraszamy do naszego sklepu, do naszego serwisu osoby, które mają coś do powiedzenia związanego z kolarstwem. I naszymi pierwszymi prelegentami byli nasi serdeczni przyjaciele i dobrzy znajomi z Naosi. Naosi zajmuje się treningiem, dietetyką oraz organizacją wyjazdów i obozów rowerowych. I zapraszam Was do wysłuchania bardzo ciekawego wykładu Damiana Pazikowskiego o żywieniu. Ja przygotowałem temat żywienia funkcjonalnego w sporcie, no bo to jest temat najbardziej interesujący i palący dla wszystkich, bo co do odżywiania na co dzień, to nie każdy się do końca tym interesuje, ale już co zjeść na treningu, jak uzupełniać składniki, to rzeczywiście już więcej osób jest zainteresowanych. A więc taki jest temat. Pozwolicie, że ja sobie usiądę, będzie mi łatwiej prowadzić. Będę miał kontrolę nad komputerem, więc zaczynamy. Jeszcze tylko dodam, że nazywam się Damian Pazikowski, jestem dietetykiem sportowym i klinicznym, również instruktorem kolarstwa od niedawna, również aktywnym sportowo kolarzem, a konkretnie ultrakolarzem na takich dystansach 24-godzinnych. Zaczynamy od początku. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? O zapotrzebowaniu energetycznym podczas aktywności fizycznej, jak się kształtuje, w jaki sposób warto je uzupełniać. Charakterystyka pokarmu w trakcie wysiłku, trening jelita w teorii i praktyce, czyli jak jeść więcej na rowerze, jak zbudować odpowiednio posiłek przedtreningowy i posiłek potreningowy, proces superkompensacji glikogenu, czyli łatwiej przez wszystkich znane ładowanie węglowodanów tuż przed wyścigami. No i zostawiłem jeszcze troszkę miejsca na Wasze ewentualne pytania, jak i moje odpowiedzi. Zaczynając od zapotrzebowania energetycznego w trakcie wysiłku. Głównym źródłem w trakcie uprawiania kolarstwa, sportów wytrzymałościowych, które charakteryzują się wysiłkiem do około 5-6 godzin, czyli wysiłkiem relatywnie krótkim, w tym momencie głównym źródłem energetycznym dla nas zawsze będą węglowodany i tylko one. Oczywiście jesteśmy przy dość niskiej intensywności uzyskiwać energię z wolnych kwasów tłuszczowych, aczkolwiek jest to proces bardzo słabowydajny i często mocno osobniczy, a poprawianie tego parametru nie ma w większości sensu, bo nie przynosi żadnych rezultatów. Szczególnie, że na pewno większość z Was, jeżeli jeździ, to pojawiają się różne intensywności w takiej jeździe, a więc i to wykorzystanie węglowodanów i tak jest zwykle najwyższe. Generalnie mówi się, że wykorzystanie tłuszczu w trakcie wysiłku zwykle jest poniżej 65% maksymalnego poboru tlenu. W większości przypadków, jak się jeździ na wyścigi kolarskie czy ustawki, rzadko zdarzają się takie sytuacje, żeby pobierać mniej tlenu w trakcie wysiłku, a nawet często jest to nawet poniżej 60%, bo ten system jest dość niewydolny u wielu osób, bo nasz organizm został zaprojektowany do tego, żeby czerpać głównie energię z węglowodanów. I oczywiście na pewno spotkacie wiele osób, które mówi, że na tłuszczach robi to i to, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jakby to samo robili na węglowodanach, mogli mieć dużo lepsze efekty i na pewno by tak było, bo to wspiera literatura naukowa. Jeżeli ktoś jest naturalnie mocny, to poradzi sobie z każdym sposobem odżywiania, nawet bez. Aczkolwiek to węglowodany są najbardziej efektywne w wysiłku fizycznym i to one powinny stanowić główne źródło w trakcie treningów. Ogólne zasady mówią, że w treningach do 60 minut nie musimy spożywać nic w trakcie, nawet przy mocno intensywnych jednostkach. Ja tutaj jednak uważam, że uzupełnienie samych elektrolitów w formie na przykład takich tabletek bezcukrowych z wodą jest jak najbardziej ok. No tu wodę można wypić w trakcie ze względu na to, że i tak trzeba będzie uzupełnić więc niczemu to nie szkodzi. Zaś w przypadku treningów powyżej 60 minut, tutaj zasady odżywiania sugerują spożywanie od 30 do 90
czasem również do 120 gram węglowodanów na godzinę wysiłku. W przybliżeniu na przykład 120 gram węglowodanów to jest na przykład przy 5-godzinnym treningu wypicie 5 bidonów z izotonikiem, zjedzenie 5 żeli, zjedzenie 5 batonów i jeszcze do tego na przykład 5 bananów lub 5 musów owocowych, więc ilość jest bardzo duża. Aczkolwiek 120 gram węglowodanów na godzinę, bo na pewno o tym słyszeliście, jest raczej skierowane do zawodowców, bo same badania nad możliwościami absorpcji tych składników i wydłużenia czasu pracy. Oczywiście są takie badania naukowe przeprowadzone i rzeczywiście jedząc 120 gram węglowodanów na godzinę byliśmy w stanie dłużej pracować do upadku w trakcie wysiłku, ale niestety badania były robione na zawodowych sportowcach, a więc nie tyczy się to amatorów, proamatorów. Musimy pamiętać o tym, że nasze jelito budujemy latami, jedząc produkty w trakcie wysiłku. Nie jest to tak, że od razu możemy zacząć jeść dużo i to wszystko przyswajamy. Ja to zawsze tłumaczę na podstawie takiej drogi, która jak się wyjeździ, ten transport, to utlenianie węglowodanów jest łatwiejsze, a jak jest taka polna droga, no to wolno się nią jeździ i system jest bardzo niewydolny. A więc trzeba jeść, żeby lepiej przyswajać te składniki. A zwykle większość z nas trenuje kilka lat, często w ogóle nie je lub mało je w trakcie treningów, a zawodowcy to są ludzie, którzy od małego już są zmuszani do tego, żeby się odpowiednio odżywiać, a więc u nich ten system jest bardzo wydolny. Stąd te 120 gram węglowodanów na godzinę rzeczywiście może przynosić rezultaty. Ja jednak pracując z podopiecznymi nie przekraczam wartości 90 gram, gdyż wydaje mi się, że to jest po prostu nieefektywne w tym wypadku. Jeszcze jest kwestia napoi, bo tutaj też jest bardzo ważny temat płynów. Ile powinniśmy pić w trakcie wysiłku? W zasadzie to jest mocno osobnicze i ja zwykle sugeruję, żeby w trakcie taką pogodę na przykład, czy taką wiosenną, jesienną pogodę, wystarczy pół litra płynu na godzinę wysiłku i to jest absolutna wystarczająca wartość. Jednak gdy jest ciepło, gdy jest gorąco, tą ilość można zwiększać nawet do litra lub powyżej, ze względu na to, że większość tak zwanych kolarskich bomb wynika z odwodnienia, a nie z braku jedzenia, bo utrata 3% płynów z organizmu to jest spadek wydajności około 30%. No to jak mamy 300 watów, 30% 100 watów, no to właśnie się dokładnie pokrywa. Typowymi objawami odwodnienia jest swędzący kark, ból głowy, kurwienie, że tak powiem, no i również zdarza się nietrzymanie płynów ustrojowych w organizmie, czyli po prostu pęcherz puszcza i to są takie podstawowe elementy, które często się pojawiają w takim wypadku. Jakich napoi używać? Generalnie napoje w trakcie wysiłku dzielimy na izotoniki, hipertoniki i hipotoniki. Izotoniki to są takie napoje, które utrzymują stałe stężenie płynów w organizmie i służą do tego, żeby uzupełnić braki lub wypróżnić nadstan. Hipertoniki to płyny typowo cukrowe. Najłatwiejszym takim przykładem jest cola. Cola to hipertonik, on nadmiernie odwadnia ze względu na to, że sprzyja diurezie, czyli usuwaniu wody z organizmu. I są jeszcze hipotoniki. Najłatwiejszym w użytku hipotonikiem jest woda i ona będzie nadmiernie nawadniać. Dlatego ja zwykle sugerując coś w zimowych treningach na trenażerze polecam hipotoniki, na przykład Namit Sport ma hipotonik w swojej ofercie, Hydrafit, a w przypadku takich treningów już bezpośrednio na zewnątrz zwykle izotoniki i tutaj na przykład taki izotonik Sisa, który mają w ofercie, ja go używam i ogólnie go polecam. Charakterystyka pokarmów w trakcie wysiłków. I tutaj sobie te produkty omówimy, jakie możemy jeść w trakcie wysiłku. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy, jak już mówiłem wcześniej, w stanie przyswoić około 90 gram węglowodanów na godzinę aktywności fizycznej. I teraz 60 gram węglowodanów pochodzi ze źródeł glukozy, 30 gram węglowodanów ze źródeł fruktozy. Dlaczego tak jest? Dlatego jest, że pokarm po przetworzeniu do jelit jest transportowany transporterami typu pierwszego, które transportują glukozę, jest to około 60 gram, i transporterami typu drugiego, które transportują fruktozę, i to jest około 30 gram węglowodanów. Dlatego warto pamiętać, budując swoje odżywianie w trakcie treningu, to jest taka moja złota zasada dla osób, które jeszcze nie
korzystają z tego tak mocno, żeby pamiętać, że na godzinę wysiłku maksymalnie jeden mus, lub jedna garść suszonych owoców, jeden banan, bądź jeden jakiś żel z fruktozą, ze względu na to, żeby tego progu 30 gram węglowodanów z fruktozy na godzinę nie przekroczyć. Co się stanie, jeżeli przekroczymy? No niestety nie przyswoją one się na potrzeby wysiłku, przyswoją się w cyklu normalnym do zapotrzebowania energetycznego w ciągu dnia, ale nie wykorzystamy tego na potrzeby stworzenia acetylokoenzymu i wytworzenia potem w cyklu Krebsa cząsteczek wysokoenergetycznych ATP, a więc zawsze pamiętajcie, że, bo to jest częsty błąd popełniany przez kolarzy, na przykład ktoś jedzie na 2 godziny roweru i bierze na przykład 2 banany i 2 batony z suszonych owoców. Za dużo fruktozy, za mało glukozy. Jakie produkty generalnie są w trakcie wysiłku do zjedzenia już omawiając? Jeżeli chodzi o fruktozę, mamy tutaj do dyspozycji banany lub musy owocowe lub owoce suszone, choć ja osobiście nie jestem wielkim fanem ze względu na dość dużą liczbę błonnika pokarmowego, która po kilku godzinach może objawiać się problemami żołądkowo-jelitowymi. Są jeszcze oczywiście takie galaretki, często z fruktozy, z syropu samego fruktozowego. To od razu mówię, w przypadku treningów nie musimy bać się cukru przetworzonego, cukru prostego, bo to jest nasze główne źródło energetyczne w trakcie wysiłku, spalane na potrzeby wysiłku i tworzone są z tego cząsteczki ATP, a więc nie musimy się obawiać, że w jakiś sposób szkodzi to naszemu zdrowiu. W pewnym sensie oczywiście szkodzi, chociażby kolarze zawsze mają popsute zęby ze względu na to, że jedzą bardzo dużo cukru, no a nikt w trakcie na przykład wyścigu czy treningu nie myje zębów. Byłoby to co najmniej dziwne. Aczkolwiek to jest najbardziej efektywne, więc często kwestie zdrowia a efektywności w sporcie trzeba mocno wyważyć, bo nie zawsze sport jest zdrowy w takim kontekście typowo samym wysiłkowym, a jeszcze dokładając do tego wykorzystanie produktów. Jeżeli chodzi teraz o źródła glukozy, które są dla nas ważne, to są na przykład żele energetyczne, jakieś ciastka, batoniki, tylko pamiętajcie, że batoniki najlepiej wybierać zbożowe. Tutaj jest na przykładzie ta seria Nestle, ona jest dość tania. Są to takie batoniki, które de facto oferują firmy sprzedające odżywki dla nawet kolarzy. Mają podobny skład i generalnie podobne, znaczy nie będzie między nimi różnicy, różni się tylko tym, że to jest baton ogólnospożywczy sprzedawany w sklepie, więc jego cena jest niska, a baton sprzedawany na przykład czy ciastko Sisa ma swoją cenę dlatego, bo jest dedykowane dla kolarzy i tylko dlatego. No bo kolarz jest w stanie wydać 20 000 na rower, to stać go na ciastko czy jakiś produkt za 8-9 zł, a to produkty ogólnodostępne, zawsze można takie zamienniki znaleźć. Stąd jeżeli chodzi o batony, ja polecam takie batony typowo w sklepach. Akurat ta seria Nestle jest do dostania nawet w Żabce, więc jest ogólnodostępny, łatwym produktem. Jeszcze z takich batonów, które mogę polecić, to są na przykład Korny, to takie z niewielkim dodatkiem banana, bo niestety często tego się nie uniknie. No i trzecie batony to są na przykład te Sante Crunch, one często są przy kasach w Biedronce czy w Lidlu. Są 3 typy batonów, które polecam, aczkolwiek te cornflakes Nestle są o tyle fajne, że potrafią nawet 12 godzin w kieszonce wytrzymać i cały czas są dalej batonikiem, a nie żelem, bo jakbyśmy sobie włożyli do kieszonki Principolo na 5 godzin, to potem możemy je po prostu wyciskać i jeść sobie taki żel czekoladowy, więc są bardzo użyteczne w tej kwestii, jeżeli chodzi o batony. Jeżeli chodzi o żele, musicie tylko pamiętać, że są różne żele na rynku. Większość producentów obecnie oferuje żele, uwzględniając różnicę między fruktozą a glukozą, co jest bardzo inteligentne i mądre, bo takie są zasady, tylko pamiętajcie, że jedząc taki żel z dodatkiem fruktozy, już ta fruktoza musi być odjęta od innych składników w ciągu godziny. I tak, generalnie powinniśmy jeść na godzinę aktywności. Jak często? No ja zawsze tłumaczę, żeby zacząć jeść po 15-20 minutach od rozpoczęcia treningu i skończyć na około 20 minut przed końcem. Te składniki, o których mówiłem, na godzinę wysiłku są, a więc w ciągu godziny, na przykład zakładając sobie 90 gram węglowodanów na godzinę, w ciągu godziny musimy wypić bidon z izotonikiem, zjeść jednego batona na przykład i jednego banana.
i powielając to po każdą godzinę odpowiednio zapatrujemy nasz organizm w węglowodany w trakcie wysiłku. Jeżeli chodzi o teraz węglowodany w płynie, bo to też jest dość popularny ostatnio temat, jeżeli chodzi o napoje wysokowęglowodanowe. Wczoraj robiłem wykład, to właśnie to był temat, który na początku ktoś zwrócił uwagę, że chciał o tym porozmawiać. Rzeczywiście takie napoje są bardzo skuteczne, ale ja bym raczej nie sugerował ich w przypadku takich treningów do 4-5 godzin nawet. Raczej takie napoje wysokoenergetyczne, wysokowęglowodanowe są skierowane do wysiłków, które trwają już powyżej 5 godzin, bo wtedy jedzenie 120 gram węglowodanów na godzinę może okazać się dość trudne ze względu na ilość pokarmu. Takie napoje węglowodanowe to jest na przykład 90 gram węglowodanów, czyli 3 wymienniki węglowodanowe, tak jakby, czyli jakby 3 te porcje, w jednym bidonie pół litra. Dlatego jest to tak bardzo efektywne i rzeczywiście używano ich, robiono w tym kontekście badania i okazało się, że sportowcy byli w stanie o około 60% wydłużyć czas do odmowy w trakcie wysiłku tlenowego, bo też musimy pamiętać, że energię w trakcie wysiłku pozyskujemy z przemian tlenowych i beztlenowych. No i jeszcze z fosfokreatyny, aczkolwiek są takie krótkie wysiłki, jak na przykład chciałbym teraz zdzielić Pawła w twarz z całej siły, to jest właśnie fosfokreatyna w takim krótkim, krótkotrwałym wysiłku, uderzeniu wydzielana. Jest jej trochę zgromadzone, ale generalnie możemy pozyskiwać węglowodany z przemian beztlenowych z użyciem kwasu mlekowego, tylko że to jest miecz obosieczny. Wytwarzamy zarówno wysokoenergetyczne cząsteczki i kwas mlekowy, zakwaszając się i pracując do odmowy. To są na przykład takie powtórzenia 2-5 minutowe, raczej 2. A w większości przypadków i tak korzystamy z udziałem tlenu, dlatego dostarczenie, zmagazynowanie węglowodanów, jak i używanie ich w trakcie jest skuteczne i bardzo wartościowe. Dlatego powinniśmy o tym pamiętać. Przy długich wysiłkach, które trwają nawet powyżej 6-7 godzin, warto już wrzucić w taki trening bądź wyścig. Teraz wiele osób jeździ na gravelu, zwykle te wyścigi gravelowe nawet 100 km już trwają trochę dłużej niż 4-5 godzin, no bo profil trasy często wiele pokazuje potem, jak i ewentualne awarie, które się pojawiają w takich wyścigach dużo częściej. Dlatego takie pokarmy objętościowe są jak najbardziej ok. Chodzi mi o takie naturalne jedzenie, normalne, bo jedząc przez 6-7 godzin żele energetyczne, pijąc napoje wysokoenergetyczne, wysokowęglowodanowe, może po prostu po pewnym czasie, mimo dostarczania odpowiedniej ilości energii, czuć się głodni po prostu, bo w naszym żołądku nie ma treści pokarmowej. Dlatego w tym wypadku polecam takie pokarmy objętościowe. Oczywiście da się przejechać dobę na żelach i płynach. Udowodnił to na przykład Christopher Strasser, bijąc rekord 24-godzinny. Ja próbowałem to powtórzyć. No niestety po 14 godzinach nie byłem w stanie już przyjmować w takiej formie węglowodanów, więc jeszcze tutaj mam sporo do przepracowania. Aczkolwiek Chris był w stanie jechać dobę na samych płynach niemalże, no bo żel w zasadzie był też płynem. I nic innego nie pił i nic innego nie jadł. Jadł słodkie płyny, izotoniki oraz żele. Jeżeli chodzi o pokarmy objętościowe, to na przykład zwykła kanapka, ogólnie jakie ja polecam w trakcie wyścigów, na przykład takich ultra, to raczej latanie po Orlenach czy Żabkach, bo tam produkty są w miarę sprawdzone, bo jest duży przepływ tych produktów, więc jeżeli chcemy skorzystać z czegoś gotowego, to właśnie w takiej postaci. Można też sobie oczywiście samemu przygotować. Ja swego czasu robiłem tortillę z serem żółtym. Tam można było nawet trochę dać sosu pomidorowego, ale taka tortilla zawinięta na 4 z serem odtłuszczonym to jest taki dobry pokarm, który też przełamie smak trochę. Dlatego przy takim długim wysiłku tego typu pokarmy są pożądane, ale oczywiście znam wielu ultrasów, którzy powiedzą, że oni bez zupy na wyścigu to nie są w stanie przejechać, muszą się na tą zupę zatrzymać. Ja raczej preferowałem opcję, wskakuję na punkt, zabieram kanapkę czy coś, ładuję pod koszulkę, pod bluzę czy gdzieś i po prostu zjadam sobie w trasie, ale niektórzy wolą się zatrzymać i zjeść. Ale to też jest oczywiście ok. Tylko przy wysiłkach długotrwałych warto takie metody stosować, bo przy 4-godzinnym treningu spokojnie możemy przejechać na żywności tak zwanej funkcjonalnej. I to
powinno być ok. Ile powinniśmy jeść? Myślę, że jeżeli jeszcze wcześniej tego tak dobrze nie budowaliście, to warto zacząć od ilości 60 gram węglowodanów na godzinę aktywności, czy na przykład 1 bidon z izotonikiem plus 1 banan, tak żeby zaczepić fruktozę i glukozę, bądź 1 mus owocowy. I w tym momencie, jeżeli okaże się, że przy 5-godzinnym treningu jedząc w taki sposób jesteście w stanie cały czas dostarczać te składniki, no to w tym momencie możecie tą ilość powiększyć o kolejny składnik, ale oczywiście nie na każdą godzinę, tylko na przykład dodać do całego systemu 2 żale bądź 2 batony, po to, żeby troszkę tą liczbę węglowodanów powiększyć. Jeszcze chciałem powiedzieć o płynach. Podstawowa zasada i największy błąd popełniany przez wszystkich kolarzy na świecie, nawet zawodowych, jest niezrozumienie procesu utworzenia izotonika. Izotonik tworzy się poprzez odpowiednie stężenie, czyli ilość płynu w stosunku do ilość proszku. Jeżeli macie ciężki trening i pomyślicie, że na 1 bidon wrzucicie 2 miarki, bo mimo, że producent mówi o jednej, no to pamiętajcie, że tworzycie już płyn hipertoniczny, który będzie Was odwadniał. Już nie będzie to izotonik. Dlatego domowe izotoniki nie mają racji bytu. To jest fajny napój, fit można sobie zrobić, jak się idzie na spacer, czy jedzie luźno rowerem, ale nie jest to izotonik, bo do utworzenia izotonika trzeba zmierzyć osmolalność napoju, a takie urządzenia są na nasze możliwości zbyt drogie, bo to kosztuje setki tysięcy, takie urządzenie, które dokładnie mierzy stężenie i osmolalność płynu. Stąd warto zwykle kupować gotowe izotoniki. Jeszcze jedna taka moja polecajka w kwestii izotoników, żeby wybrać taki, który nam smakuje, bo picie czegoś, co nam nie smakuje, nie sprzyja piciu, a więc będziemy pić za mało. Ja kiedyś sobie na 8-godzinny trenażer przygotowałem 8 bidonów, już je zaprojektowałem, wsypałem tam mnóstwo proszku sisa, no ale smak wyszedł beznadziejny, bo były jeszcze tam jakieś dodatki z soli i tak dalej. No i sobie pomyślałem, nie będę tego wylewał, no bo szkoda mi towaru. No ale niestety poległem to miało być łącznie 12 godzin, skończyłem na 8, bo piłem za mało i się po prostu odwodniłem. Dlatego płyn musi nam smakować, przynajmniej względnie nie odrzucać nas od picia i w tym momencie będziemy w stanie rzeczywiście te płyny uzupełnić. To jest bardzo ważne. Najważniejsza rzecz, jeżeli miałbym zwrócić uwagę w trakcie wysiłku fizycznego, uzupełniać płyny z izotonikiem i to jest obowiązkowa rzecz, więc pamiętajmy o tym i to uzupełniajmy. Teraz sobie omówimy trening jelita. Czyli to, w jaki sposób tolerujemy składniki odżywcze. Już Wam o tym troszkę mówiłem wcześniej. Generalnie, jak to działa? Jeżeli nie jemy w trakcie, bo to jest taka podstawowa zasada, nie zjem na treningu, bo dzisiaj wieczorem idę na pizzę. No spoko, to działa, owszem, jest skuteczna metoda na to, żeby utrzymać wagę w ryzach, ale nie jest skuteczna metoda, jeżeli liczy się dla Was performance. Bo performance zależy od uzupełnienia składników odżywczych w trakcie wysiłku, jak i po, a więc trzeba jeść w trakcie treningu. Pamiętajcie też, że jeżeli nie jecie na treningach, jedziecie na wyścig i zaczniecie sobie uzupełniać już te węglowodany, to efektywność tego procesu będzie bardzo niska, ze względu na to, że naturalnie nasz żołądek w trakcie wysiłku fizycznego pracuje w około 40% wydajności. Dlaczego tak się dzieje? No bo każdy układ w organizmie, każdy narząd pracuje na zasadzie podaży krwi i ta krew jest niezbędna. To tyle. Jeśli macie ochotę na więcej, śledźcie uważnie nasze media, czyli naszą stronę internetową, Instagram, Facebook oraz oczywiście YouTube. W tych mediach będziemy na bieżąco publikowali informacje o tym, o czym te kolarskie rozmowy będą i na jakie Was zapraszamy. Spotkania są bezpłatne i mamy nadzieję, że cykl się przyjmie i będziecie nas licznie odwiedzać nie tylko na spotkaniach, ale oczywiście w serwisie, do którego Was serdecznie zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.